Hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony marce Charlotte Tilbury. Jest to mianowicie kolejny odcinek z serii Makijaż jedną marką. Mam tutaj ze sobą koszyczek pełen dobroci od Charlotte. Tymi właśnie produktami wykonałam dzisiejszy makijaż. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak go wykonałam oraz posłuchać o tym, co myślę o dużej ilości produktów tej marki, to zapraszam do oglądania. Zaczynając od primera, Charlotte ma w swojej ofercie co najmniej dwa. Jest to Brightening Youth Glow i ma być to produkt wygładzający, rozjaśniający, nadający nam takie glow. Ale jest też produkt o nazwie Wonder Glow. Ja mam tutaj taką małą próbkę i on również ma nam dać glow. Ten natomiast jest lekko barwiony, ten jest biały. Pokażę Wam może swatche obu na rękach. Tak wyglądają jeszcze nierozsmarowane. Z tej strony jest Wonder Glow, a z tej mamy Youth Glow. Tak jak widzicie, ich kolor znacznie się różni. Podobnie jest z teksturą. Youth Glow ma zdecydowanie więcej wody, jest bardziej wodnisty, przyjemnie nawilżający. Natomiast Wonder Glow, jak dla mnie, jest troszeczkę jednak wysuszający i po rozsmarowaniu jest bardziej jakby lepiący. Oba mają taką właściwość lepiącą, jak w sumie większość primerów ma. Natomiast jeżeli z tych dwóch musiałabym wybierać, wybrałabym Youth Glow. To, co jeszcze warto wspomnieć, to to, że oba są mocno perfumowane, także jeżeli nie lubicie perfum w swoich kosmetykach, to lepiej pominąć ten produkt. Ten kojarzy mi się bardziej z takim serum rozświetlającym, natomiast Wonder Glow to bardziej taka baza z lekkim kolorem, też nadająca tego glow, natomiast nie aż w takiej formie jak Youth Glow. Ja dzisiaj nałożę właśnie tą. Natomiast nie jest to jakiś mój ulubiony produkt Charlotte, nie jest to coś, co bym jakoś szczególnie polecała. Jest dużo więcej lepszych primerów, takich rozjaśniających i nadających nam ładnego blasku. Ja tą bazę zazwyczaj nakładam po prostu palcami, rozcierając na całej twarzy. Ja takie rozświetlające primery lubię też używać solo, głównie latem, kiedy jest mi za gorąco, żeby nakładać cokolwiek na twarz, a chcę takiego fajnego blasku. Wtedy używam takich primerów. Natomiast przechodząc dalej do podkładu, Beautiful Skin, nikt nie jest chyba zdziwiony. Przynajmniej ci, którzy na moim kanale już są jakiś czas. Jest to jeden z moich absolutnie ulubionych podkładów. Ja mam w kolorze 1 Neutral. To jest moje już drugie opakowanie. Jedne zużyłam do końca. Jest to podkład bardzo kremowy, o średnim do mocnego krycia. Zależy, jak dużo go nałożymy. Natomiast w takiej podstawowej jednej wersji powiedziałabym, że jest to krycie średnie. Jest bardzo przyjazny suchym skórom. Ja właśnie jestem szczęśliwą posiadaczką takiej skóry i muszę przyznać, że moja cera po prostu uwielbia ten podkład. Głównie za to, że nie podkreśla suchych skórek. Jest bardzo kremowy, więc też bardzo przyjemny na twarzy. Czuję się w sumie, jakbym nakładała taki koloryzujący krem. Blenduje się też dobrze ze wszystkimi moimi kremowymi produktami, które najczęściej używam na co dzień. Dzisiaj jednak mamy dużo suchych produktów, także tego niestety nie zobaczycie, ale myślę, że w innych filmach widzieliście już, jak ten podkład ładnie łączy się z kremowymi produktami. Tak jak mówiłam, krycie jest średnie, natomiast wykończenie jest bardzo takie naturalne. Jest taki delikatny blask, ale nie jest to blask taki satynowy, mocno pokazujący się na skórze. Raczej jest to wykończenie takie typowe, naturalne, które ja preferuję. I to, co ja zawsze polecam ze wszystkimi podkładami, nie tylko z tym, ale głównie z podkładami, które zastygają dosyć szybko, to żeby pracować partiami na twarzy. Czyli najpierw zrobiłam jeden policzek, potem przeszłam do czoła, dopiero później nałożyłam produkt na drugi policzek i tu go rozsmarowałam. Raczej nie rozsmarowuję podkładu po całej twarzy i wtedy zaczynam blendowania. Nie zawsze to wychodzi, zwłaszcza z tymi produktami bardziej kremowymi. I teraz taką resztkę, którą mam na dłoni, wklepuję ją prosto w gąbkę i tą resztką produktu dopiero robię nos. U mnie nos jest dosyć taką problematyczną strefą twarzy, która nie przyjmuje dobrze dużych ilości produktów, także dlatego też nigdy go nie konturuję, nigdy w sumie nic z nim szczególnego nie robię. Rozświetlam tylko lekko czubek nosa, natomiast jeżeli chodzi o inne produkty, no to tylko podkład i to właśnie taką resztką. Po samym podkładzie już czuję się dużo lepiej.
Natomiast przechodząc do korektora, tutaj również seria Beautiful Skin. Bardzo lubię używać właśnie tego duo, podkład i korektor. Tutaj kolorek jest również 1 Fair. Bardzo kremowy produkt, idealny pod oczy. Aczkolwiek nie jest to bardzo lekki korektor. Jeżeli szukacie czegoś lekkiego, to może niekoniecznie przypaść Wam do gustu, ponieważ jest to taki kremowy, nie chcę powiedzieć ciężki, ale kremowy produkt. Nakładam go też tam, gdzie chcę troszeczkę rozświetlenia. I tutaj w zależności od dnia albo używam gąbki, albo właśnie małego pędzelka. To jest Jumbo Concealer od Sony G. Film o pędzelkach Sony G jest już na moim kanale, także jeżeli jeszcze nie widzieliście albo szukacie jakichś fajnych pędzli z włosia naturalnego, to polecam zajrzeć tam. Tam jest taki w sumie przewodnik po pętlach Sony G. Jak widzicie, korektor blenduje się bardzo ładnie, bez żadnych problemów. Ten pod oczami zawsze rozprowadzam jako ostatni, ponieważ lubię, jak troszeczkę już przyschnie. Z tego co pamiętam, ta seria Beautiful Skin jest stosunkowo nowa, pojawiła się w zeszłym roku i muszę przyznać, że strasznie przypadła mi do gustu. Zarówno właśnie podkład, jak i korektor. Chętnie bym widziała więcej produktów z tej serii. Z serii Beautiful Skin ukazał się także bronzer w kremie, w takim bardzo ładnym, okrągłym opakowaniu i chodzi on za mną do tej pory, mimo tego, że zesłoczowałam go kilka razy będąc już w Sephorze i po prostu kolor wygląda na mnie troszeczkę za szaro. No i bije się z myślami. Z jednej strony głowa podpowiada mi, żeby tego nie kupować, a z drugiej strony no chciałoby się. Plus wiadomo, na twarzy trochę to będzie wyglądać inaczej niż na dłoni, więc no nie wiem, może mnie coś omija, dajcie mi znać. Ja natomiast przejdę teraz do przypudrowania się, ponieważ wszystkie produkty, jakie będę dzisiaj nakładać, są w formie pudrowej, są suche. I zacznę od okolicy pod oczami. Do tego użyję oczywiście Charlotte Tilbury Airbrush Brightening. To jest wersja mini. Bardzo się cieszę, że w ogóle wyszła z taką wersją mini. Jest to puder rozjaśniający. To jest ta wersja Fair Medium. W środku wygląda tak. Jest to więc taki biały puder. Natomiast jest doskonały do okolic pod oczami. Sprawdza mi się w sumie podobnie jak ten od Pat McGrath. Z tym, że ten nie jest tak bardzo pylący jak tamten. I mam wrażenie, że przez to, że nie ma takiej kopułowej formy, tylko jest płaściutki, troszeczkę lepiej znosi jakiekolwiek podróże. Nie mówię już na jakichś dalekich podróżach, ale nawet podróż z szuflady na biurko. Ja jestem bardzo taka niezdarna, często mi się zdarza coś upuszczać, także wolę produkty, które nie łamią się tak łatwo. I do jego nałożenia nałożę sobie znowu pędzelkę od Sony G, to jest Hinoki 2. I nakładam go lekko pod oczami. Nie musiałam nawet przyklepywać korektora, ponieważ on naprawdę nie wchodzi mi w żadne zmarszczki. Kolejna jego duża zaleta. Natomiast na resztę twarzy użyję już klasyka, czyli Airbrush Flawless Finish. Mój jest w takim limitowanym opakowaniu. Kupiłam go bodajże w styczniu. Chodzi oczywiście o chiński Nowy Rok. Natomiast puder jest ten sam co zawsze. Mój w kolorze 1 Fair. Jeden naprawdę z lepszych pudrów wykańczających. Ja, jak już mówiłam, mam skórę suchą, także ja nie potrzebuję dużego przypudrowania. Żadnego bakingu u mnie nie zobaczycie, chyba że naprawdę są jakieś bardzo gorące dni albo mam jakieś duże wyjście. Wtedy troszeczkę więcej tego pudru nakładam, natomiast na co dzień nie. Ja go nakładam po prostu takim dużym, puchatym pędzlem. To jest jakiś randomowy, nie wiem nawet skąd, trochę się obdrapuje, ale jest fajny, taki duży, kuleczkowy, także lubię go używać do pudrów. I zwyczajnie omiatam całą twarz, ponieważ, tak jak mówiłam, mamy dzisiaj same pudrowe produkty, także muszą się przyczepić do pudru. Myślę, że większość ludzi, którzy próbowała ten produkt, zgodzi się, że jest to naprawdę wyjątkowy puder.
Rzeczywiście daje taki flawless finish. Bardzo ładnie wygląda na twarzy, bluruje, nie podkreśla suchych skórek. Jest na pewno jeden z moich ulubionych takich pudrów prasowanych. Podkreślę sobie teraz szybko brwi, natomiast nie będę tego robić kredką Charlotte, ponieważ obecnie nie posiadam jej w swojej kolekcji. Natomiast zużyłam, nie wiem nawet ile już tych kredek, także będę robić to kredką ABH, natomiast w międzyczasie opowiem Wam o swoich wrażeniach z kredki Charlotte Tilbury. Charlotte ma dwie kredki do brwi w swojej ofercie, Brow Lift i Brow Cheat. Ja zdecydowanie preferuję Brow Cheat. Jest to kredka, która ma właśnie bardzo taką małą, cieniutką końcówkę, którą można dosyć łatwo rysować pojedyncze włoski. I to jest też powód, dla którego preferuję właśnie tę, ponieważ Brow Lift jest znacznie szersza i wydaje mi się, że ona jest lepsza dla tych, którzy lubią wypełniać całe brwi, a niekoniecznie sobie rysować takie małe kreseczki. Także wrzucę może teraz zdjęcie obu tych kredek, tak żeby było widać właśnie jakie mają końcówki. Różnica jest dosyć znaczna. Wiem, że teraz Brow Cheat ma nową formułę, natomiast nie próbowałam jej i raczej nie zamierzam, głównie ze względu na to, że po prostu inaczej swoje brwi przygotowuję, więc nie bardzo widzę sensu kupowania tej kredki. Natomiast jeżeli chodzi o Brow Cheat, tych kredek zużyłam, nie zliczę teraz ile. Był czas, kiedy używałam non-stop tylko właśnie kredki od Charlotte. Z czasem po prostu mi się znudziło, chciałam czegoś innego i tak to u mnie jest, że jeżeli chodzi o brwi, nie mam jakichś dużych preferencji. Lubię po prostu takie cienkie końcówki, którymi mogę dorysowywać włoski. Natomiast nie mam jakichś dużych preferencji co do tego, jaka to musi być kredka. Lubię zarówno Charlotte, lubię ABH, lubię Golden Rose. Dużo różnych, jest dużo naprawdę fajnych kredek. To, co mi się podobało w kredce tej Brow Cheat, to to, że można było kupić osobno wkład i po prostu wymieniać sobie wkłady zamiast kupować całą kredkę. To było troszeczkę tańsze, ale też nie jakoś bardzo. I zdarzyło mi się też, że ta główna kredka złamała mi się kilka razy, a raczej chyba odpadła ta część ze szczoteczką, czy właśnie ta górna, nie pamiętam. Któraś z tych części w każdym razie lubiła mi odpadać i chyba właśnie wtedy zdecydowałam, że czas zmienić na coś innego. Natomiast formułę bardzo lubię. Na pewno wrócę do tej kredki prędzej czy później. W tej chwili mam chyba w zapasie jeszcze dwie kredki ABH, także zużyję je, a potem kto wie, może wrócę do Charlotte. Jeżeli chodzi o żele do brwi, nie używałam tych od Charlotte. Przyznam, że nieczęsto zdarza mi się utrwalać brwi żelem. Dzisiaj to zrobię. Benefit 24 Hour Brow Setter, też klasyk. Natomiast zdecydowanie nie lubię tego robić takim kolorowym żelem. Zawsze raczej szukam takiego przezroczystego i skupiam się tylko i wyłącznie tutaj na końcówce brwi. Przejdę natomiast teraz do zbrązowienia swojej twarzy i do tego użyję Airbrush Bronzer w kolorze 1 Fair. Ten bronzer jest po prostu ogromny. To jest chyba największy bronzer, jaki w swojej kolekcji posiadam. Ma aż 16 gram produktu. Kolos. Kolor jest ładny, bardzo jasny. Mógłby być troszeczkę ciemniejszy, tak na moje upodobania, ale ten też sprawdza się, zwłaszcza do takich lżejszych makijaży, do lekkiego tylko zbrązowienia. Także nie będzie go też jakoś bardzo mocno widać na mnie teraz. Nie wiem jak u Was, ale u mnie pogoda zmienia się tak tragicznie często, że ja nie nadążam. Natomiast jak wyjdzie słońce, to bardzo mocno mnie łapie. Mówiąc łapie, mam na myśli to, że robię się czerwona. Natomiast opalam się bardzo wolno i szczerze mówiąc nie lubię się opalać, także nie przeszkadza mi to. Ale myślę, że widać mimo wszystko ten kolor, przynajmniej w lusterku tutaj. Mam nadzieję, że w kamerze również. Bardzo taki neutralny kolor bronzera. Ciężko z nim przesadzić, bo jest tak jasny. Następny jest już medium, to już jest dosyć, byłby za ciemny. To jest na pewno fajny produkt dla kogoś, kto zaczyna swoją przygodę z bronzerami, czy to pudrowymi, czy w ogóle. Ciężko naprawdę zrobić sobie nim krzywdę. Formuła jest przepiękna, łączy się ze wszystkimi tutaj pudrami, czy produktami, które macie na twarzy.
bezbłędnie. I wydaje mi się, że też wygląda bardzo naturalnie. Nie widać żadnych odcięć, skóra po prostu dostała troszeczkę życia, ale wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, gdzie ten bronzer został nałożony. Wygląda po prostu naturalnie. Jeżeli chodzi o róż, moja kolekcja róży od Charlotte to głównie palety do twarzy. Tutaj mam ze sobą Pillow Talk, ona w tej chwili nie jest dostępna i raczej już nie będzie. Natomiast z racji tego, że ja róży pojedynczych od Charlotte nie za bardzo lubię, mam jeden, ale szczerze mówiąc bardzo go nie chcę dzisiaj używać, dlatego ja sięgnę po tą paletę. Wam polecam przyjrzeć się właśnie paletom, które wypuszcza Charlotte dosyć regularnie. To jest wersja świąteczna z tego roku, poprzedniego roku, świąteczna. Pillow Talk Beautifying Face Palette. Mamy tutaj 2 rozświetlacze, 2 róże. Użyję tylko różu z tego, natomiast rozświetlacza użyję pojedynczego, tak żeby był to produkt, który jest istniejący. Natomiast jeżeli chodzi o róże, Charlotte ma ich w swojej kolekcji naprawdę sporo, zarówno kremów, jak i w formie pudrowej. Jeżeli chodzi o te pudrowe, pojedyncze róże, coś mi się wydaje, że ona niedługo będzie je reformulować, ponieważ są już dosyć stare. Nie pojawiają się żadne nowe kolory od lat w zasadzie. Ewidentnie przeszła na kremową stronę mocy. I to są te tak zwane Beauty Wands. Jest wersja do konturowania, do brązowienia. Jest dużo róży takich satynowych, rozświetlających, takich w sumie, które mogą być połączeniem różu i rozświetlacza. Są też typowe rozświetlacze. Ostatnio ukazały się też matowe róże, z których mam jeden kolor. Natomiast dzisiaj nie używam kremowych produktów, dlatego go nie wyjęłam. I generalnie wszystkie te produkty są godne polecenia, natomiast minus, jaki występuje u każdego, to opakowanie. Ja nie jestem po prostu wielką fanką tych opakowań z gąbeczką na końcu. Zawsze wychodzi mi za dużo tego produktu albo za mało. Po prostu wydaje mi się, że nie jest to opakowanie dla osób niecierpliwych, bądź takich właśnie nieporadnych jak ja, które ciągle coś upuszczają, coś za mocno nacisną. Nie jest to po prostu opakowanie dla mnie. Natomiast formulacyjnie 5 z plusem. Rozświetlacze to coś, co Charlotte naprawdę potrafi robić i ja zawsze uwielbiam wszystkie jej rozświetlacze. Lubię te wersje właśnie wydawane sezonowo, świąteczne, pojedyncze czy w paletach. Natomiast pod koniec zeszłego roku pojawiły się też rozświetlacze w formie pojedynczej Hollywood Glow Glide Face Architect. Ja posiadam 3 kolory. Pokażę Wam tutaj Pillow Talk oraz Moonlit Glow, bo oba te kolory właśnie chciałabym dzisiaj użyć. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie 3, również w porównaniu do rozświetlaczy od Rare Beauty, to taki film też jest na moim kanale. Spróbuję go podlinkować na dole. Tutaj mamy Moonlit Glow, czyli ten najjaśniejszy kolor. Ten kolor najbardziej lubię nakładać na sam szczyt tutaj kości policzkowych. Natomiast na całość nakładam coś innego, coś w innym kolorze. Jest po prostu bardzo jasny. Formuła tych rozświetlaczy jest po prostu przepiękna. Są bardzo drobno zmielone, więc efekt na skórze jest prawie niczym lustro. Natomiast mimo wszystko są delikatne. W porównaniu z Rare Beauty są bardzo delikatne. Natomiast efekt można budować, jeżeli lubicie coś mocniejszego, zdecydowanie można nałożyć więcej i efekt będzie podbity. Jeżeli chodzi o podkreślanie tekstury, ja szczerze mówiąc nie patrzę na to tak bardzo. Wszyscy mamy tekstury, wszyscy mamy pory. Większość z nas ma zmarszczki, także naprawdę nie dajmy się tutaj omamić reklamą czy jakimś dziwnym filmikom z wieloma filtrami, że tej tekstury nie mamy. Wszyscy ją mamy i wydaje mi się, że pora przestać się wstydzić tego. Natomiast wracając do rozświetlacza, kolor Pillow Talk jest jednym z moich ulubionych. Ja po prostu uwielbiam takie różowe policzki i różowe rozświetlacze. Według mnie pasują do wszystkiego. Także nałożyłam sobie teraz kolorek Pillow Talk, a na sam szczyt kości policzkowych nałożę Moonlit Glow, czyli ten taki prawie że biały. Jego nałożę już bardziej precyzyjnym pędzelkiem. Może końcówką tutaj tego, którego używałam wcześniej. I tylko tak dla wzmocnienia efektu tutaj. Wydaje mi się, że to widać. Troszeczkę. Używam go też solo, natomiast nie teraz, kiedy mam trochę więcej koloru na twarzy. Zimą wyglądał na mnie trochę lepiej.
Natomiast teraz używam go po prostu w tym miejscu. Nanoszę troszeczkę i na łuku Copidyna. I wydaje mi się, że tak jest świetnie. Jedyny minus tych opakowań, to chyba wszyscy już wiedzą, wypraska nie trzyma się porządnie, słychać ją chyba nawet. A przez co całe kółeczko nam się obraca, kiedy wkładamy w nie pędzel bądź palec. Żadna z tych wyprasek jednak mi nie wypadła, także jeżeli to Was martwi, to ja nie mam z tym żadnych problemów. Część ludzi, w tym ja, myślała, że jest to wada fabryczna i że z tym produktem jest coś nie tak. Natomiast zapewniam Was, że wszystko jest z nim w porządku, tak miało być. Jest to produkt, który możemy depotować, jest tutaj dziurka z tyłu, także teoria jest taka, że to przez to ta wypraska się rusza. Natomiast mam wiele kompaktów w swojej kolekcji, które mają właśnie taką opcję i wcale tak nie huczą w środku, także wydaje mi się, że mimo wszystko jest jakiś błąd, może nie tyle w produkcji, co przy projektowaniu tego opakowania. Ale tak jak mówię, nie wypada, także ja nie mam z tym problemu. I przejdę teraz do malowania oczu. I tutaj przyznam, że miałam małą zagwozdkę, ponieważ mam kilka palet w swojej kolekcji, zarówno tych dużych, świątecznych, jak i kładów. Natomiast nie powiedziałabym, że formuła Charlotte jest jakąś jedną z moich ulubionych. Jest naprawdę poprawna. W zależności od palety lubię ją bardziej lub mniej. Natomiast nie jest to formuła, po którą sięgałabym jako pierwszą, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Na pewno pod względem formuły te większe palety są po prostu lepsze. Tutaj bez dwóch zdań. Szczególnie ta ostatnia Smoky Eyes. To był po prostu majstersztyk i to jest paleta chyba, do której najczęściej wracam. Cienie są bowiem bardzo jedwabiste, te błyszczące mają naprawdę dużo tych malutkich, błyszczących elementów. Także szczerze mówiąc, po wydaniu tamtej palety spodziewałam się wysypu nowych palet właśnie z tą nową, ulepszoną formułą. Natomiast jakby temat przycichł. Nie dostaliśmy palety świątecznej w zeszłym roku. Duży minus. Dostaliśmy natomiast cienie pojedyncze, które bardzo lubię i spróbuję dzisiaj co najmniej jednego użyć. Natomiast jeżeli chodzi o kłady, tutaj naprawdę polecam przejrzeć internet wzdłuż i wszerz, upewnić się, czy ta formuła jest dobra, ponieważ nie są po prostu konsekwentne te kłady. Ja w swojej kolekcji swego czasu miałam ich więcej. Z czasem pozbyłam się tych po prostu, które formulacyjnie mi nie odpowiadały i w tej chwili mam 4. I właśnie do dzisiejszego filmu wybrałam jeden z tych kładów, mianowicie kład o nazwie Pillow Talk Dreams. To jest paletka, która ukazała się 2 lata temu, czy w zeszłym roku jakoś walentynki. Wydaje mi się, że był to jakoś przełom roku. Być może, że był to początek poprzedniego roku. Sprawdzę i napiszę gdzieś Wam tutaj. Natomiast jest to jak dla mnie taka podrasowana wersja palety Pillow Talk. Trochę ciemniejsza, mająca więcej głębi w sobie i według mnie mająca lepsze błyski. Formulacyjnie jest to na pewno jedna z lepszych palet Charlotte. Z Pillow Talk było inaczej. Pillow Talk już w swojej kolekcji nie mam. Natomiast użyję dzisiaj do makijażu tej. Oraz może na końcu zobaczę, jak ten makijaż wyjdzie i którego koloru z pojedynczych cieni sobie doklepiemy. Zaczynam oczywiście od nałożenia bazy. Rare Beauty. Niezmiennie. Wydaje mi się, że tą bazę mam już około roku. I w dalszym ciągu nie wiem, kiedy się skończy. Używam jej bardzo namiętnie, w sumie codziennie. Czasem próbuję wykorzystać trochę innych baz, jakie posiadam w swojej kolekcji, ale mimo wszystko zawsze wracam do tej. Charlotte, jeżeli dobrze kojarzę, nie ma w swojej ofercie bazy. Albo może ja jestem jakoś niedoinformowana, to też jest możliwe. W każdym razie nigdy nie słyszałam o takim produkcie, ani nie próbowałam. Może zanim zacznę wykonywać makijaż, pokażę Wam, jak zesłuczowała się ta paletka. Kolory są przepiękne. Jest to taki rzeczywiście rose gold z takimi jakby brzoskwiniowymi brązami. Ten ciemniejszy wypada dosyć neutralnie, natomiast ten jaśniejszy jest taką mieszanką jakby różu, brzoskwini, troszeczkę brązu też w sobie ma. Jest to bardzo fajna paleta na co dzień, którą możemy też wykonać bardziej taki wieczorowy makijaż. Daje nam naprawdę dużo możliwości. Makijaż zrobię więc klasyczny. Zacznę od nałożenia tego jaśniejszego matu w załamanie powieki. Przyciemnię go tym, a następnie przejdziemy do błysków. Ten nałożę od wewnętrznej połowy oka, a ten natomiast przy kąciku zewnętrznym. A potem zobaczymy, czy dołożymy jeszcze czegoś z tych pojedynczych cieni. Pewnie tak. I zaczynam od załamania i tego jaśniejszego matu.
Nakładam go w sumie na całym załamaniu, zaczynając tutaj z największą ilością pigmentu na pędzelku od strony zewnętrznej, a potem tym, co zostało, rozcieram tutaj wewnętrzną stronę oka. Te cienie są naprawdę bardzo miłe we współpracy. Można też je budować, jeżeli ktoś lubi taki mocniejszy efekt. I to, co jest w tej palecie fajne, to to, że mimo tego, że mamy tylko 4 cienie, to naprawdę można kilka fajnych makijaży zrobić. Nie wiem jak Wy, ale ja czasami lubię takie bardzo proste makijaże, dosłownie 2 cieniami. Nakładam troszeczkę matu w załamaniu powieki albo w zewnętrznym kąciku. Nakładam jeden błysk i w sumie tyle. Nie zdarza się to jakoś super często, zależy oczywiście od okoliczności. Ale teraz właśnie przy przeprowadzce, przy tych też cieplejszych temperaturach, no raczej nie robię za dużo na oczach. I tak wygląda ten pierwszy kolorek rozblendowany. Naprawdę bardzo ładnie, bardzo też w stylu Charlotte. Ten kolor taki, no jak dla mnie naprawdę taki podrasowany Pillow Talk. Trochę ciemniejszy może. Następnie rozcieram sobie ten ciemniejszy mat, brązik w zewnętrznej części oka. Do roztarcia już tutaj tej granicy używam bardziej puchatego pędzelka, ponieważ ja lubię akurat właśnie taką formę chmurki na zewnętrznym kąciku. Bardzo rzadko robię jakieś kreski. Wyrównuję palcem i gotowe. I tyle mi wystarczy, jeżeli chodzi o maty. Zacznę od zewnętrznego kącika i tego ciemniejszego błysku. Wklepię go na zewnętrznej części oka, natomiast nałożę go na mokro. Tak robię ze wszystkimi błyskami, jakie nakładam, także nie jest to kwestia Charlotte. Lubię używać wszystkich błysków na mokro, ponieważ raz, że jest po prostu czyściej. To jak widzicie, ja robię swoją bazę najpierw. Nie lubię po prostu robić oczu jako pierwszych. A po drugie, kolor też troszeczkę lepiej wygląda. Jest taki bardziej skoncentrowany. I to samo robię na drugim oku. Bardzo lubię używać właśnie tego błysku w połączeniu z tym ciemniejszym brązem. Gdybyśmy nałożyli ten kolor na całą powiekę, wyszedłby bardzo fajny wieczorowy makijaż. Dla wzmocnienia efektu lubię też na koniec doklepać troszeczkę palcem. Dzisiaj położę jeszcze coś na to, więc w sumie nie muszę tego robić, ale tak, żeby po prostu Wam pokazać. I przechodzę do tego jaśniejszego błysku, jego również nakładam na mokro i wklepuję w pierwszej połowie, tak się mówi, nie, wewnętrznej połowie oka. To jest już taki typowy, jasny rose gold. Troszkę mi jednak opadło, także wycieram. I na drugim oku to samo. Bardzo ładnie się te cienie ze sobą łączą. Tutaj naprawdę nie trzeba nic szczególnego robić. Po prostu przyklepać ten cień na granicy i w sumie to wszystko. Jedyne w sumie, czego mi w tej palecie brakuje, to czegoś naprawdę jasnego do kącika oka. Natomiast to jest coś, co możemy spokojnie zastąpić rozświetlaczem czy jakimkolwiek innym cieniem pojedynczym. Także to jest taka mała uwaga tylko. Ja, jeżeli chodzi o wewnętrzny kącik, użyję pojedynczego cienia od Charlotte Tilbury, Hypnotizing Pop Shot, i będzie to kolor Diamond Eyes. Wygląda on tak. Jest to taki przepiękny, jasny szampan, którego często używam właśnie we wewnętrznym kąciku bądź na całą powiekę. Natomiast dzisiaj na całą powiekę będę chciała jeszcze doklepać innego cienia pojedynczego, tak żeby Wam również pokazać właśnie te Hypnotizing Pop Shots. Ten ma inne kryształki z przodu, ponieważ pochodzi on z kolekcji walentynkowej i kolor nazywa się Pillow Talk Diamonds.
Jest to tak naprawdę kolor Pillow Talk w tej ekstra formule Hypnotizing Pop Shot. Mimo wszystko zacznę od Diamond Eyes w wewnętrznym kąciku oka. Myślę, że już po nim widać, że ta formuła jest bardziej błyszcząca niż ta formuła w kładach. Ja już o tych cieniach pojedynczych mówiłam na moim kanale wiele razy. Pokazywałam też swatche wszystkich kolorów, ponieważ posiadam wszystkie. Także może link do filmu, w którym swatchuję wszystkie te kolory, również Wam zostawię w opisie. A ja nałożę sobie teraz ten kolor Pillow Talk Diamonds tak jako topper na całość. I to nam po prostu podbije ilość błysku, która jest na powiece. Natomiast kolorystycznie jest to bardzo podobny kolor do tych właśnie z paletki, także nie powinien jakoś bardzo namieszać. Dobrze, zostały nam rzęsy i usta. Jeżeli chodzi o rzęsy, nie mam obecnie w swojej kolekcji żadnej maskary od Charlotte, natomiast miałam ją w przeszłości, że nałożę sobie teraz inną, a w międzyczasie opowiem Wam o tej, której używałam. Podkręcę sobie najpierw trochę rzęsy zalotką i maskara, której używałam, to była ta z serii Pillow Talk. Wkleję jej zdjęcie może obok, ponieważ nie pamiętam pełnej nazwy. I niestety, mimo tego, że maskara wyglądała na mnie ładnie, to jest w niej coś uczulającego, ponieważ od razu oczy mi łzawiły. Nie byłam w stanie w tej maskarze wytrzymać długo. Próbowałam ją tak naprawdę 2 razy, ponieważ raz kupiłam sama opakowanie i właśnie wyszła taka reakcja. Upewniłam się, używając kilka razy, że to właśnie jest maskara, a nie nic innego. No i niestety pozbyłam się jej. Natomiast później dostałam tą samą maskarę jako próbkę w Sephorze do zakupów i niestety sytuacja się powtórzyła. Także ewidentnie coś jest w tej maskarze takiego, że moje oczy tego nie chcą po prostu koło siebie mieć. Nałożyłam sobie to serum z Eveline 3 w jednym. Kończę już, szczerze mówiąc, i nie widzę różnicy, także no nie będzie powtórnego zakupu. Zresztą nawet jakbym chciała, to nie mam tutaj dostępu do Eveline, także może dobrze się stało. Jako maskarę używam Maybelline Sky High, tej czarnej. Korci mnie jeszcze, żeby wypróbować inną maskarę Charlotte, ponieważ chyba ma 3, jeżeli się nie mylę. Natomiast musiałabym się wczytać dokładnie w składniki, upewnić się, że cokolwiek było w tamtej nie jest w tych następnych, no bo inaczej to nie ma sensu. Dobrze, jeżeli chodzi o usta, bardzo zależało mi, żeby użyć szminki Pillow Talk. Mam tutaj ją w takiej wersji mini, natomiast za nic na świecie nie mogę znaleźć do niej konturówki, a na pewno ją miałam, ponieważ je można właśnie dostać w takich mini zestawach, mini szminka i mini konturówka. Nie wiem, gdzieś podczas przeprowadzki musiałam to albo zagubić, albo po prostu przełożyć. W każdym razie będę używać konturówki od Rare Beauty w kolorze Humble. Dosyć zbliżony kolor, totalnie inna formuła, bardziej taka blurująca. Natomiast konturówki od Charlotte Tilbury zdecydowanie są jednymi z moich ulubionych. Bardzo lubię tą nudziakową w kolorze Iconic Nude. Ona już jest naprawdę na wykończeniu, nie jestem w stanie jej już bardziej zatemperować, także będę musiała kupić następną. Natomiast prawdą jest, że te konturówki są bardzo trwałe, nie są tak miękkie jak na przykład te od Rare Beauty, natomiast dzięki temu ta trwałość jest jednak lepsza i efekt na ustach jest też trochę inny. Te są bardziej takie właśnie blurujące, nie zaznaczają konturu ust tak bardzo crispy. Natomiast te od Charlotte zdecydowanie są w stanie wyrysować usta dokładnie tak jak chcecie. Sam kolor szminki jest na pewno Wam bardzo dobrze znany. Jest to taki różowy nudziak, który według marki ma pasować absolutnie każdemu. Aczkolwiek z tego się chyba już wycofali, ponieważ stworzyli wersję medium i intense, czyli tą ciemną. Także ewidentnie nie pasują na każdemu. Mimo wszystko ja bardzo tą szminkę lubię. Lubię w ogóle tę serię Matte Revolution. Jeden naprawdę z bardziej komfortowych do noszenia matowych szminek. Zupełnie nie wysuszają ust. Są bardzo takie jakby nawilżające na ustach.
i tak naprawdę w ogóle ich na tych ustach nie czuć. Bardzo komfortowy mat. Myślę, że ta matowa formuła od Charlotte oraz ta od Lisy Eldridge to są dwie moje absolutnie ulubione. Jeżeli naprawdę musiałabym wybierać jedną, myślę, że raczej poszłabym w stronę Lisy, natomiast głównie ze względu na kolory i na to, jak bardzo wytrzymała jest ta szminka na moich ustach. Ta jest jednak bardziej kremowa, bardziej nawilżająca, także zależy, czego szukacie. Charlotte ma również w swojej ofercie satynowe formuły o nazwie Kissing, jest też kolekcja Hot Lips, jest generalnie bardzo dużo szminek do wyboru, na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Jest to też produkt, który bardzo często można dostać w gratisie na stronie Charlotte, także jeżeli planujecie jakiekolwiek zakupy, to ja zdecydowanie polecam Wam stronę oficjalną marki. W Europie płacicie w euro, wszystko jest już doliczone do ceny, także żadnych ceł i innych dziwnych przyjemności na granicy nie będzie. Bardzo szybka wysyłka, zawsze można sobie wybrać 2 próbki. Ja szczerze mówiąc już dawno nie musiałam kupić opakowania Magic Cream od Charlotte, ponieważ zawsze jak coś zamawiam, to jedną z próbek wybieram jako Magic Cream i po prostu zużywam tą próbkę. Natomiast jeżeli założycie sobie tam konto, do czego bardzo Was zachęcam, to zaczniecie zbierać punkty, pojawią się dodatkowe gratisy, pojawią się opcje na przykład wygrawerowania czegoś na kompakcie od Charlotte. Dużo różnych fajnych rzeczy. A teraz przejdźmy już do ostatniego produktu, który pokażę Wam w tym odcinku, mianowicie do mgiełki utrwalającej Airbrush Flawless Setting Spray. Jest to absolutnie najlepsza mgiełka na rynku. Długo szukałam jakiegoś zamiennika, natomiast nie jestem w stanie. Zawsze wracam do tej. Nie jest niestety najtańsza, dlatego mimo wszystko używam jednej butelki tego, potem szukam czegoś innego, ale jednak zawsze wracam do tej. Jest w niej coś takiego, co pięknie scala makijaż, nie ma więc żadnej takiej pudrowości na twarzy. Makijaż mi się trzyma cały dzień, natomiast tak jak mówiłam, ja mam cerę suchą, także nie mam dużych problemów z makijażem, który by się jakoś nie wiem, rolował, przetłuszczał i tak dalej. Natomiast zdarza mi się ścierać. Z tą mgiełką jest to jednak bardzo utrudnione i musiałabym naprawdę pocierać ręką i nie wiem, wydmuchiwać nos zimą, no to wtedy chcąc nie chcąc i tak sobie zetrę. Dodatkowo ta mgiełka ma przepiękny zapach oraz ten spray, który tutaj jest bardzo dobrej jakości, wytwarza taką mgiełkę, nic więc nam nie pluje w twarz, jak niektóre dozowniki potrafią. Myślę, że jeżeli musiałabym wybrać tylko jeden produkt od Charlotte Tilbury, którego będę używać do końca życia, to byłaby właśnie ta mgiełka. Bardzo lubię podkład i korektor, natomiast te produkty mam też w innych markach, które również mi się sprawdzają. Inaczej jest z mgiełką. Tutaj zamiennika naprawdę nie ma innej mgiełki, którą tak bardzo bym lubiła, także to jest zdecydowany faworyt, jeżeli chodzi o tą markę. I to już dzisiaj wszystko. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się makijaż, czy podoba Wam się w ogóle ta seria, co myślicie o kosmetykach Charlotte Tilbury. A na koniec bardzo Was proszę o sugestie, jakie marki chcielibyście zobaczyć w tej serii. W przygotowaniu mam już odcinek o Pat McGrath oraz o Ritual Defi, o marce Indie. Natomiast jeżeli jest jeszcze jakaś marka, którą chcielibyście zobaczyć pełen bądź prawie pełen makijaż, to dajcie mi znać w komentarzu. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dzionka i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!